Dzień dobry, kolejny dzień, a w zasadzie kolejne popołudnie na siedlisku. Ostatnio mój powrót skończył się, jak widać, zdarzenie z okolicy. No i w tej chwili spory problem. Problem, który będę musiał jakoś rozwiązać. A jak to się stało, że samochód wygląda jak wygląda, czyli dosyć strasznie. Ano ostatnim razem, gdzieś tam jak wracałem między 21 a 22, no miałem kolizję. Wyskoczyła mi na drogę sarna, nie zdążyłem w całości wyhamować, no i niestety puknąłem ją przodem. No auto już do jazdy się nie nadawało, więc wracałem w zasadzie częściowo samochodem podwózką, a częściowo do Warszawy pociągiem. No i samochód w tej chwili trafił, jak widać, do garażu. Ściągnięty był następnego dnia, a w zasadzie to pomalutku dojechałem. W nocy po prostu jazdy nie ryzykowałem, no bo mam na pewno uszkodzoną chłodnicę. To jest chłodnica klimatyzacji, ona jest wgięta i w zasadzie do jazdy nie jest niezbędna, ale sama chłodnica wody, no niestety rozwalona. I o ile tutaj ten grill nie wygląda jeszcze strasznie, to po prostu gdzie to jest? No ułamał się ten dziadowski plastik, no i po prostu już chłodnica była nieszczelna, przepuszczała wodę i po prostu się z tego lało. Czemu samochód wylądował w garażu? No bo najbliższy mechanik kilkanaście kilometrów stąd i tak zawalony robotą, że powiedział mi, że najwcześniej za tydzień w ogóle do niego zajrzy. No a mi niestety samochód potrzebny szybciej, więc stanęło na tym, że zostanę mechanikiem. Jak widać, spora część auta już jest rozkręcona, no i ta problematyczna chłodnica zdjęta. Zamówiłem też już nową. No w sumie robiliśmy to auto we dwóch i w zasadzie 2 godziny się zeszło, żeby go rozkręcić i mniej więcej obadać, co jest nie tak. No oby skończyło się tylko i wyłącznie na tym, że to chłodnica. Wiatrak jest na szczęście cały. No ta chłodnica klimatyzacji była jako pierwsza i jak widać ona najmocniej oberwała, no bo ta belka przednia, która wzmacnia tak naprawdę plastiki, no też jest wgięta. Jakimś cudem plastiki ocalały, oczywiście są z tamtej strony gdzieś tam spękane, no ale to jakoś będzie. Cuda po prostu, bo plastik okazał się trwalszy niż aluminiowa belka, no i po prostu chłodnica. Także no problem, a w zasadzie wyzwanie mam spore, z którym będę musiał się uporać. Jak byłem tu te kilka dni temu, a w zasadzie byliśmy we dwóch, no to oprócz rozbierania auta znowu był rębak na kilka godzin. I jakby problemów było mało, to przestał działać i rębak. I jak widać, zostało tu jeszcze do zrębakowania no taka spora gałąź, w zasadzie kilka gałęzi, bo podrobionych, czyli tu i tu. No ale nie udało się tego zrobić. Rębak pożyczony, nie mój. No i problem w zasadzie numer 2, który się wydarzył. Więc jakieś te ostatnie moje dni, no mało szczęśliwe. Co tu dużo mówić. Dzisiaj też parno, duszno, więc mimo, że mam kilka godzin, to spodziewam się, że w każdym momencie może wyskoczyć jakaś burza. Jak będzie, zobaczymy. No oprócz, jak wspomniałem, rozbierania auta i próby rębakowania. Rębak na szczęście pożyczony, ale jeszcze na gwarancji, więc pójdzie na gwarancję i oby się udało go naprawić, bo jeszcze bym go chętnie pożyczył. To było jeszcze sadzenie papryki. No przejdziemy się z tamtej strony, bo papryki w końcu sporo mi wyszło. Nawet nie myślałem, że tych sadzonek mam aż tyle, bo część wsadziłem sobie w ogródku, a część po prostu tu przy polu, gdzie puściłem dalej to nawadnianie. No jak widać, tyle ile z rębki udało się zrobić, tyle te papryki obłożyłem. No ale tu już wszystkiego zrębakować się nie udało i papryka sobie po prostu na razie rośnie luzem. Nawadnianie, jak widać, się sprawdza, bo jest mokro, a było znowu puszczone tylko i wyłącznie wczoraj wieczorem, więc jest naprawdę ok. A ile tej papryki jest? No dużo, a jeszcze przecież sporo wsadziłem w ogródku. Bardzo by mi się przydał jeszcze ten rębak, no bo chciałbym obłożyć to, co zostało, a jest tego do okładania sporo. No i przede wszystkim tam na tym nieużytku zostało jeszcze sporo gałęzi, które trzeba przecież dorębakować. No bo szkoda tego palić i nie wiadomo, co z tym robić. Oho, a tam ściągnę to, czy nie ściągnę?
spaceruje sobie bażancik, no. A nawet parka widać. O, teraz kurka pobiegła, a kogut gdzieś tam za nią. No nic, ja się chwilę teraz ogarnę, bo dopiero co przyjechałem. No i cóż, trzeba będzie działać dalej. Nie wiem, czy to na nagraniu słychać, ale już ciemna chmura i gdzieś tam z daleka grzmi i lekki wiaterek. Więc przed tym deszczem jeszcze na te 50 minut przyszedłem do ogródka, bo takich zarośli to ja przez te 2-3 ostatnie lata nigdy nie miałem jak teraz, więc pomalutku sobie trochę to odsłaniam. Zawaliło mi całą tutaj cebulkę, której nie dopilnowałem i myślę, że w tych zaroślach będzie podobnie. No ale może tak po trochu, ile się dzisiaj uda przed tym deszczem, to jeszcze powyrywam. Tu gdzieś są buraczki, zresztą jak widać, więc chociaż te buraczki chciałbym odsłonić. Dosłownie 2 minuty w ogródku i się rozpadało. Trochę szkoda, że akurat teraz, bo dzisiaj tak przyjechałem bez jakiegoś konkretnego planu na robotę. Myślałem, że po prostu ogarnę sobie w tym ogródku, a tu się nie udało. No przy takiej pogodzie to aż się prosi, żeby składać dalej ten samochód. No ale skoro chłodnica nie dotarła na czas, no to niestety, wariaczku, dzisiaj tego nie poskładamy. Ogólnie ja myślałem, że chłodnica to są całe z aluminium, a tu jak widać, gdzie jest uszkodzenie i gdzie był wyciek, to po prostu plastik. No ten plastik pękł, zaczęło się lać z tej chłodnicy, no i koniec jazdy. No bo tak to chłodnica jest przecież w miarę jak na używany samochód stanie i tu żadnych większych uszkodzeń nie ma, no poza tym plastikiem. No ale trzeba już ją wymienić. Tak się jeszcze przyglądam, no i o ile w tej chłodnicy wody, gdzie jest płyn chłodzący, no widać poprzeczne rurki i zapewne tędy płyn sobie normalnie krąży, to pierwsza, która bardziej dostała, no to jest chłodnica od klimatyzacji. I przy tej chłodnicy to po prostu nie widać takich poprzecznych rurek. Ja wiem, że to jest czynnik chłodniczy, to jest taki gaz, no ale czy przez coś takiego ten gaz może przepływać? No chyba nie, no tu widać uszkodzenie, no i ja nie sądzę, żeby tutaj czynnik przy takiej grubości, jak to jest dosłownie 2 mm, przepływał. Ale jak ktoś się orientuje, to proszę dajcie mi znać, bo ja nie wiem w sumie, czy ta chłodnica się rozszczelniła, czy też nie. Pewnie jak uruchomię samochód, to się dopiero okaże. No ta chłodnica kwalifikuje się też do wymiany, no ale chłodnicy klimatyzacji to już sam nie zrobię, no bo i tak trzeba będzie ją nabijać przecież nowym tym chłodziwem, a to jest gaz, więc sam tego nie zrobię. Co innego chłodnica wody, gdzie już mam kupiony płyn i po prostu płyn do zbiorniczka poskręcać i może pomału uda mi się to zmontować. A z tym, no jestem ciekawy, czy to będzie chłodziło, czy nie. Przy takich zniszczeniach pewnie czas pokaże, jak się uda poskładać całość. Bo plan u mnie ogólnie jest taki, żeby najpierw założyć chłodnicę wody, tak żeby ten samochód był do jazdy. Wiatrak na szczęście jest cały. No i jeżeli samochód będzie do jazdy, to dopiero myśleć, co dalej z klimatyzacją. Także jeżeli ktoś wie, czy tu przepływa czynnik i to faktycznie się rozwaliło, no to bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzu. No bo wszystkie te przyłącza wyglądają na całe, a kwestia tutaj tak naprawdę uszkodzenia. Chociaż jak się przyglądam, to jest pewnie jakieś stare uszkodzenie, bo nie sądzę, żeby to było teraz świeże. Nie wygląda po prostu na to i ich klimatyzacja działała. No to chyba i to nie będzie miało wpływu na jej działanie. No czas pokaże, zobaczymy. A teraz jeszcze trochę tak w ramach eksperymentu, skoro i tak deszcz, to bardzo ciekaw jestem, jakiej grubości jest przekrój tych rurek w środku. Skoro ta klimatyzacja, ta chłodnica i tak jest do wywalenia, no to cóż, chyba dziabnę i zobaczymy, jaka grubość jest tej rurki w środku. Oczywiście mi się to zmiażdżyło, ale myślałem, że to jest rurka po prostu taka owalna, a tu są dwie okrągłe rurki, takie po maksymalnie pół centymetra. No nic, ciekawość moja zaspokojona, a to i tak poleci na złom. Deszczyk nie ustaje, więc trzeba myśleć, co tu działać teraz w budynku, pod dachem. Dzisiaj w sumie nie jestem sam i mieliśmy robić grilla, ogarnąć ogródek i coś wrzucić, jakieś mięcho. A tu w sumie wychodzi na to, że będzie grill pod takim małym daszkiem. No i przeczekanie, a do ogródka no już będzie błoto i mokro, więc chyba się nie pójdzie. Zobaczymy jeszcze za godzinkę, no ale szanse pewnie na to nikłe. Także chociaż przynajmniej coś dobrego się zje.
Na dworze deszcz ustał, przewiało te chmury, a ja sobie przypomniałem, że od dawien dawna stoi mi tutaj pralka, która nie pracuje na wszystkich programach, ale taka do przepłukania brudnych roboczych ubrań będzie jak raz, więc teraz na szybko ją wypoziomowałem. Jest i jeden i drugi poziom, jeżeli chodzi o nóżki, stoi dosyć stabilnie. Teraz pójdzie wkrętka 3/4 w podłączenie wody, jakiś przedłużacz odpływu, no i zobaczymy, czy to działa. Nie wiem, ile ona ma lat, stała nie wiadomo ile lat w garażu, też nieużywana. Coś tam było nie tak z programami. A teraz zobaczymy, czy zadziała. Jakieś tam ciuchy po prostu ukurzone i trochę trzeba je wcześniej ręcznie odpłukiwać, zanim je do normalnej pralki wsadzę. A w tym akurat by się przepłukały, bez proszku, bez niczego. I wtedy można by je na normalne pranie zawieść. Chociaż ogólnie, jeżeli ta pralka będzie w miarę działała, to nie wykluczam, że i tu jakieś normalne pranie przecież będę robił. Czemu nie? Aha, no tak, tutaj oczywiście przedłużacz. Tu szybko złączka węża. No i tu wciśnięty wąż odpływowy, tak żeby gdzieś to dalej leciało tam w te krzaczki. No i cóż, spróbujemy zaraz, czyli tak, temperatura bez temperatury, nie wiem co to jest, 1/2, pewnie pół prania i cóż, i teraz jakieś programy, jakiś taki bez temperatury, aha, po włosku, no dobra, samopłukanie bym zrobił, ale nie wiem jak. Bierzmy tą 11 i tyle. Albo czekajcie, no tłumacz przecież w internecie. Zaraz zobaczę i będzie wszystko wiadomo. No i to jest technologia. Nie trzeba tego przepisywać, po prostu się zbliża telefon i na podstawie zdjęcia jest tłumaczenie, jak widać. Bawełna, kolory, a nam trzeba po prostu płukanie albo jakieś wirowanie. O jest, płukanie i centrowanie krótki, cokolwiek to znaczy. Czyli bierzemy 12. No i coś tam się dzieje, coś tam się kręci. Co prawda babcia mówiła, że ona się na niektórych programach zacina, ale nikt nie pamiętał na jakich, więc nie ma faktycznie co się sugerować rozpiską, a po prostu na czuja. A jak nie będzie działała, to po prostu wyjmę silnik, a reszta poleci na złom, bo od spodu to już widać co się dzieje. Jedna rdza i tyle. Tyle popadało, a już po tym deszczu praktycznie nie ma śladu. Słońce znowu pali, a minęło dosłownie, nie wiem, ze 20 minut, może pół godziny jak przestało padać. Rośliny wszystko momentalnie wypiły. Gdzieś tam lekka, aby wilgoć jest na samym spodzie. Także myślę, że jeszcze z 5 minut i chyba będzie można wejść do tego ogródka i przynajmniej to dzisiaj dokończyć. W ogródku cokolwiek wyplewione, ale jeszcze dużo zostało. Z tych chwastów powybierany koper, pozrywane też już truskawki i w zasadzie też kapusta, którą jeszcze trzeba przepłukać, znaczy kapusta. Sałata, bo ja ją biorę z korzeniami, wymywam tą ziemię, a potem w doniczkę w wodę i ona sobie kilka spokojnie dni tak sobie stoi. A tu co się dzieje? No kurczę, znowu czarne chmury. Czarne chmury i to potężne. Tam daleko, nie wiem czy to widać, no błyskało się przed chwilą, więc pewnie znowu będzie burza. A w ogóle to wiecie, że już są jagody. Ja osobiście jeszcze nie byłem, no ale taki półlitrowy słoiczek to jest efekt jakichś 20 minut zbierania, więc nie jest źle. Jakby ta chmura nie przyszła, to pewnie już ogródek dawno byłby ogarnięty i sam bym też na jagody skoczył. A tak to, no to chociaż pokosztuje tych. A skoro na dworze znowu deszcz, znowu chmura, gdzieś tam się błyska i grzmi z daleka, nawet wariaczko się pod ławkę schował. No właśnie, to jednak ja idę, cokolwiek jeszcze podłubię w środku budynku. Nie byłem dzisiaj na to przygotowany, ale jakąś drobnicę zawsze zrobię. Rozrobiłem sobie troszeczkę tynku i tak myślę, że skoro na dworze się nie da, to po prostu tutaj pouzupełniam te braki, które mi ostatnio zostały, czyli tu gdzie te kable, tu coś i tam co był wycinany przewód. Akurat myślę, że takie 10-15 minut, żeby to załatać,
No i myśleć, co dalej. Tynk położony i tak to dzisiaj zostawię, niech sobie wyschnie. No i pewnie jak będą znowu takie deszczowe dni albo jakiś taki skwar na dworze, to trzeba będzie to dalej dłubać. No na dzisiaj nie wiem, kiedy ten deszcz przestanie i czy w ogóle jeszcze przestanie, bo niby nie jest duży i niby nie jest to taka zlewa typowa burza, no ale siąpi i siąpi. W sumie dobrze, no przynajmniej wszystko podleje, bo susza to już była ogromna. Dzisiaj co? Dzisiaj 1 czerwca, no tak. W lesie już dojrzałe jagody, a tu prawie cały maj nie padało. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja już dzisiaj na dworze na pewno nic nie zrobię, a w budynku tak sobie jeszcze pomyślałem, że mam jedną rzecz do ogarnięcia, bo kupiłem nową piłę, to ją sobie poskładam. 3 lata temu kupiłem sobie taką małą marketówkę, którą do tej pory używam. No ale tak pomyślałem, że przydałaby mi się też jakaś większa piła, to znaczy mocniejsza. Tu zestaw z 2 prowadnicami, nawet prowadnica półmetrowa 20 cali. No i przede wszystkim, przynajmniej w teorii, bardzo mocna piła. 5,7 konia mechanicznego, więc powinna być moc. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. No za nią znowu zapłaciłem jakieś niecałe 300 zł, bo udało mi się fajną promocję znaleźć. Teraz ją złożę. Odpalić chyba dzisiaj nie odpalę, bo nie mam świeżego paliwa, żeby zrobić mieszankę. No ale przynajmniej sobie skręcę i zobaczę, jak to wygląda. Tak wygląda ten zestaw, czyli 2 prowadnice, 2 łańcuchy, oczywiście jakieś klucze, instrukcja i nawet pół litra oleju. Czuć, że ta piła jest dosyć ciężka, ale to też taki no po prostu chiński plastik. Czy będzie wytrzymały? Zobaczymy. Trochę mnie zastanawia jedna rzecz, po co jest oto z boku, bo nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Czy to jest pompka? No nie, nie jest to pompka do paliwa, coś innego, więc zaraz będę musiał zerknąć w instrukcję. Parametry jak uda mi się nagrać, udało się nagrać, także tak to wygląda. No ja tą piłę kupiłem przede wszystkim, żeby mieć do tej swojej przystawki i do cięcia jakichś bali albo grubszych desek. Także założę sobie teraz krótszą prowadnicę, albo w sumie może i od razu długą i następnym razem będzie porównanie jedna do drugiej piły. I tak to wygląda po zmontowaniu. No ta długa prowadnica, nigdy z takiej nie korzystałem, robi wrażenie, szczególnie jak sobie piłę podnieść, to naprawdę ta długość jest naprawdę sympatyczna. Zobaczymy, jak ta piła się będzie sprawowała. Niby oceny miała dobre. Gdyby ktoś był ciekawy, gdzie ona jest do kupienia i jakie ma parametry, to oczywiście link standardowo pod filmem w opisie. No a cóż, ja dzisiaj, jak powiedziałem, jej uruchamiał jeszcze nie będę. Muszę przywieźć po prostu świeżego paliwa, żeby zrobić świeżą mieszankę. Na dzisiaj tyle. Idziemy jeszcze wyjrzeć na dwór. Padać przestało. Gdzieś tam jeszcze jakieś przebłyski błękitnego nieba są, więc u mnie będzie podejście numer 3 do ogródka. Za mokro, żeby plewić, ale jeszcze tak pomyślałem, mam dużo cebuli w piwnicy, która wybiła na szczypior, więc żeby tego całkiem nie zmarnować, to po prostu wsadzę i może następnym razem, czy za tydzień, czy za 2, będzie sobie można troszeczkę szczypiorku do jajecznicy uskubać. Cebuli na szczypior wyszedł cały rządek. Wsadziłem to blisko tego szpinaku, bo ten szpinak to i tak już tylko i wyłącznie na nasiona w tej chwili będzie. Aha, tu jeszcze jakiś oset, tego to nie chcę. No i tak to w tej chwili zostanie. Znowu się ładnie rozpogodziło. Jak widać, słoneczko fajnie dogrzewa. No ale jeszcze pewnie z godzinkę i będzie robił się pomału wieczór. Także ja idę kręcić się dalej. Póki taka pogoda, to cokolwiek jeszcze wykorzystam. Mokro to mokro, ale tak jeszcze pomyślałem, na sam koniec okopię sobie ziemniaki. Bo w sumie raz już były obsypywane, ale jakoś tak bardzo szybko rosną, idą w nać, więc może troszeczkę jeszcze je podsypię. A potem pewnie resztkę tej słomy, którą było okryte winorośle, akurat rozsypię między rządki. To ziemniaki okopane, ile tam sianka starczyło, to porozrzucałem. Jeszcze dałem kołki pod tą winorośl, bo w sumie jak ona była tak zasypana tym całym sianem, znaczy słomą, to po prostu ta wilgoć nawet z deszczu w ogóle do korzenia nie dochodziła, więc odgrzebałem.
Dałem kołki, podwiązałem, no i teraz jeszcze podlałem. Godzina widzę 19:30, więc ja chyba sobie teraz w końcu troszkę odsapnę. To znaczy odsapnę, tak odpocznę, w sensie pospaceruję, no wiecie o co chodzi. Bo dzisiaj zmęczyć fizycznie to nie było się czym, same jakieś takie drobnice, a tak trochę pooddychać po tym deszczu, popodziwiać tą przyrodę. O taki odpoczynek mi właśnie chodzi. Zrobiłem sobie teraz mały spacerek, takie dosłownie kółeczko dookoła. No i zobaczcie, co po tych deszczach. Mgła nad polami, taka po prostu gęsta, że ta widoczność, no myślę, że tak z pół kilometra w tej chwili. I ta mgła pewnie na wieczór będzie coraz większa. I takim chyba akcentem to po prostu już zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że następny nie będzie taki pełny różności, wszystkiego i niczego, tylko będzie bardziej konkretny. Dziękuję za obejrzenie i standardowo do następnego razu.